Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, dzień dobry. Witam w Laboratorium Metrologii. Czas zająć się czujnikami indukcyjnymi. Jest to bardzo obszerna i zróżnicowana grupa czujników, zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i wielkości mierzonych, ale głównie są one używane do pomiaru przemieszczeń liniowych, kątowych, prędkości kątowych, no i pochodnych wielkości geometrycznych. Przykładem, chociażby takim pierwszym z życia wziętym, jest indukcyjny czujnik prędkości obrotowej kół w naszych samochodach, z którego to czujnika informacja jest wykorzystywana przez sterownik ABS do sterowania układem hamulcowym w sytuacji, kiedy następuje zablokowanie któregoś z kół. Dzisiaj omówię Wam zasadę działania tych czujników na przykładzie wybranej, konkretnej ich grupy oraz pokażę Wam przykłady pomiarowe z czujnikami cewkowymi i z czujnikami transformatorowymi, różnicowymi. Bardzo ciekawe czujniki, jak również interesujący tor przetwarzania sygnałów i to wszystko sobie dzisiaj zbadamy. Zapraszam na film. O popularności czujników indukcyjnych zdecydowało kilka czynników. Po pierwsze, są one odporne na, nazwijmy to, warunki środowiskowe, czyli na przykład różnego rodzaju zanieczyszczenia, pyły, smary czy jakieś inne ciecze. Tam, gdzie nie da się zastosować czujników pojemnościowych czy optycznych, czujniki indukcyjne właśnie znajdują zastosowanie. Po drugie, charakteryzują się one dosyć dobrą odpornością na zewnętrzne pola magnetyczne, jak również na zmiany temperatury. Tam, gdzie na przykład zastosowanie czujników Halla mogłoby być problematyczne, znowu czujniki indukcyjne mogą być śmiało stosowane. Tak jak już wspominałem, jest to bardzo różnorodna grupa czujników, przeznaczona do pomiarów przemieszczeń liniowych, kątowych, prędkości obrotowych, ale również do pomiaru na przykład grubości blach, czy też grubości powłok galwanicznych, czy lakierniczych, jak również czujniki takie mogą pracować jako detektory obecności elementów metalowych. Takim przykładem jest na przykład pętla indukcyjna stosowana do sterowania ruchem drogowym, do sterowania światłami na skrzyżowaniu, która jest umieszczona pod nawierzchnią jezdni. No, w końcu w naszych współczesnych pojazdach czujników indukcyjnych jest bardzo dużo, od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu w jednym pojeździe do pomiaru prędkości obrotowej, nie wiem, wału, kół, detekcji położenia jakichś elementów i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj omówię Wam przede wszystkim czujniki solenoidalne oraz czujniki transformatorowe różnicowe, natomiast zasadę działania w ogóle tej grupy czujników omówię na niestosowanych już czujnikach dławikowych. Zrobię to dlatego, że jakby one są najprostsze w budowie i najłatwiej będzie mi wyjaśnić Wam, jak te czujniki działają. Natomiast no, mówię z tym zastrzeżeniem, że ich już praktycznie się nie stosuje. Ja nie znalazłem żadnych informacji na temat tych czujników, na przykład w internecie. Zapraszam zatem i zobaczmy, jaka jest zasada działania czujników indukcyjnych.
czujnikach indukcyjnych wykorzystywana jest zależność indukcyjności własnej L cewki od parametrów obwodu magnetycznego, które z kolei zależą od mierzonej wielkości, np. przemieszczenia liniowego. Z tego opisu wynika, że czujniki takie można podzielić na dwie grupy. Czujniki dławikowe, rzadko stosowane obecnie, oraz czujniki solenoidalne. Zasadę działania takich czujników omówię na przykładzie czujnika dławikowego, gdyż jest najprostszym przypadkiem. Jest on zbudowany z rdzenia wykonanego z materiału ferromagnetycznego, na którym nawinięte jest uzwojenie, oraz z ruchomego jarzma. Indukcyjność takiego czujnika możemy ogólnie zapisać jako L równa się z² przez R, gdzie Z to liczba zwojów, a R to reluktancja, czyli opór magnetyczny. W tym przypadku jest on sumą dwóch składników, oporu rdzenia i jarzma RR, które są wykonane z tego samego materiału, oraz z oporu szczeliny powietrznej RSP. Reluktancja związana z rdzeniem i jarzmem wynosi L podzielone przez μr razy μ0 razy AR, a reluktancja szczeliny powietrznej 2 razy LP podzielone przez μ0 razy AP, gdzie μ0 to przenikalność magnetyczna próżni, μr przenikalność magnetyczna względna, AR i AP to odpowiednio powierzchnia przekroju poprzecznego strumienia magnetycznego w rdzeniu i w szczelinie powietrznej, a L i LP to odpowiednio długość drogi strumienia magnetycznego w rdzeniu i jarzmie oraz w szczelinie powietrznej. Po podstawieniu do wzoru na indukcyjność i uproszczeniu wyrażenia otrzymujemy następującą, nieco nieprzyjemną zależność. Wiąże ona wartość wielkości elektrycznej, jaką jest indukcyjność L, z wielkościami geometrycznymi, jak długość drogi strumienia czy jego powierzchnia. Mamy tu więc prosty przepis na pomiar przemieszczenia metodą elektryczną poprzez pomiar zmiany indukcyjności czujnika, co można realizować wieloma metodami pomiarowymi. Czujniki dławikowe są rzadko stosowane ze względu na nieliniowość charakterystyki indukcyjności funkcji przemieszczenia, duże wymiary i masę oraz konieczność użycia dużej siły do przesunięcia jarzma, na które działają siły przyciągania magnetycznego w szczelinie powietrznej. Ograniczenie tych negatywnych cech uzyskuje się w czujnikach dławikowych różnicowych, które są przeciwsobnym połączeniem dwóch zwykłych czujników dławikowych pracujących w układzie mostka prądu przemiennego. Obie części takiego czujnika posiadają wspólne jarzmo, które pod wpływem wielkości mierzonej ulega przemieszczeniu z położenia środkowego, na skutek czego jedna ze szczelin powietrznych zwiększa się, a druga maleje. Powoduje to wzrost indukcyjności jednej części czujnika i zmniejszenie indukcyjności części drugiej. Inną odmianą czujników indukcyjnych są tzw. sensory solenoidalne. Ich zasada działania jest zbliżona do czujników dławikowych, jednak wykorzystywany jest tu mechanizm wprowadzania rdzenia z materiału ferromagnetycznego do cylindrycznej cewki składającej się z Z zwojów. Tym razem wymiary geometryczne magnetowodu nie ulegają zmianie, lecz zmianie ulega przenikalność magnetyczna na skutek ruchu rdzenia. Również ten rodzaj czujników w celu polepszenia ich właściwości jest wykonywany w postaci różnicowej. Nie miałem w planach pokazywać Wam czujnika solenoidalnego, dlatego że nie posiadam takiego fabrycznego czujnika, ale przypomniałem sobie, że przecież mamy cewki różnego rodzaju oraz mogę zestawić mostek prądu przemiennego, tak aby pokazać Wam niejako tor pomiarowy w przypadku takiego czujnika, za który w tym przypadku służy mi po prostu ta cewka. Mam tutaj taki model, taką płytę montażową do mostka prądu przemiennego. Ten mostek jest zasilany z generatora sinusoidalnego o częstotliwości 1 kHz. Schemat tego mostka, tych połączeń widzicie właśnie na ekranie. Ja oprócz tutaj cewki mam podłączony rezystor wzorcowy i dwie dekady z kondensatorem wzorcowym, tak aby móc ten mostek zrównoważyć. No i zrównoważyłem ten mostek. Jak widzicie tutaj na galwanometrze prawie mam wartość 0 na niezasilonej przekątnej mostka. No i na podstawie tak zrównoważonego mostka mógłbym policzyć parametry tej cewki, między innymi i jej indukcyjność. Ale ja chcę pokazać Wam co innego. Co się stanie, kiedy ja do wnętrza tej cewki włożę
no taki nazwijmy to rdzeń ferromagnetyczny. Popatrzcie na wskaźnik równowagi. Wprowadzając rdzeń do środka, zmieniam parametry tego, nazwijmy to, obwodu magnetycznego, zmienia się indukcyjność cewki, a w związku z tym mostek wychodzi z równowagi. No, mam inne parametry tej cewki, w związku z tym no, te moje nastawy tutaj do zrównoważenia tego mostka już nie obowiązują. A więc poruszając rdzeniem widzimy, że napięcie na niezasilonej przekątnej mostka rośnie. Mamy tu więc ewidentny niejako dowód na to, że no, wprowadzanie tego rdzenia jest mierzalne. No i gdybym teraz znalazł relację pomiędzy przemieszczeniem tego rdzenia a wartością tego napięcia, no to mam prosty sposób właśnie na pomiar tego przemieszczenia. Mogę Wam pokazać tutaj jeszcze jedną rzecz, dlatego że tutaj we wnętrzu tego mostka jest cały układ pomiarowy. To znaczy jest tam filtr pasmowy ustawiony na 1 kHz oraz prostownik szczytowy, tak aby na wyjściu tutaj na tym gnieździe BNC uzyskać sygnał stały proporcjonalny do napięcia nierównowagi mostka. A więc teraz podłączę tu oscyloskop i zaobserwujemy sobie sygnały jakby na kolejnych etapach przetwarzania tego sygnału. Dobrze, przyjrzyjmy się teraz sygnałom w różnych punktach toru pomiarowego tego mostka. Schemat widzicie na ekranie. Mamy tutaj wzmacniacz, za wzmacniaczem filtr pasmowy na 1 kHz i prostownik szczytowy, czyli na wyjściu dostajemy napięcie stałe, proporcjonalne do napięcia nierównowagi mostka, które jest podawane na ten wskaźnik wychyłowy, który wcześniej obserwowaliśmy. Natomiast teraz zobaczmy, jak wyglądają sygnały na poszczególnych jakby etapach przetwarzania tego sygnału. W tej chwili obserwujemy napięcie na wyjściu wzmacniacza. No, jest ono mocno zakłócone, ale już tutaj, o proszę, możemy zaobserwować, co się dzieje, jak rośnie amplituda w chwili, w której ja wkładam rdzeń, no, na skutek wychodzenia tego mostka z równowagi pod wpływem zmiany indukcyjności, tak? A ta zmiana indukcyjności wynika z wprowadzania tego rdzenia. Zobaczmy sobie to napięcie teraz po filtracji. No, tu już mamy ładny sinus. No, efekt oczywiście będzie ten sam. Tak. A więc widać, że mamy relację no, pomiędzy amplitudą tego napięcia nierównowagi, a przemieszczeniem rdzenia. No ale w systemach pomiarowych my nie chcemy mierzyć jakby sinusa, nie chcemy stosować przetwornika RMS, tylko chcemy mieć napięcie stałe, proporcjonalne do mierzonej wielkości. W związku z tym jest tutaj prostownik szczytowy, popatrzcie, na wyjściu którego mam napięcie stałe i jak widzicie znowu proporcjonalne do przemieszczenia rdzenia. A więc wystarczy teraz zmierzyć to napięcie, no nie wiem, dać przetwornik analogowo-cyfrowy, wyskalować ten układ, czyli znaleźć relację między wartością tego napięcia a przemieszczeniem rdzenia i już mam gotowy system pomiarowy do pomiaru przemieszczenia liniowego. Robiąc te pomiary z mostkiem, wpadłem na jeszcze jeden pomysł, a mianowicie, żeby pokazać Wam, że to rzeczywiście zmienia się indukcyjność cewki pod wpływem wprowadzania rdzenia. I wyciągnąłem mój nowy miernik parametrów RLC UT612 i po prostu go tutaj użyję do pomiaru. Podepnę się do cewki, tej, którą wcześniej badałem. Zobaczmy, co pokaże. 42 mH, tak, dla częstotliwości 1 kHz i z tego, co widzę, tutaj mamy chyba, on przyjął sobie szeregowy model tej indukcyjności. No to zobaczmy, co się stanie, jeżeli ja tutaj wprowadzę rdzeń. Popatrzcie, 45 mH.
w stosunku do 42 bez rdzenia. A więc rzeczywiście widzimy, że tak to działa. Oczywiście to jest taki model stołowy, bo chciałem Wam coś pokazać. Nie mam czujnika takiego, powiedzmy, gotowego, ale zasada działania tych czujników jest dokładnie taka sama jak w przypadku tej cewki. Tak, przy okazji, jeżeli chcecie zobaczyć testy tego miernika RLC w osobnym filmie na moim kanale, to dajcie proszę znać w komentarzach. Do grupy czujników indukcyjnych zaliczamy również czujniki transformatorowe, a ich zasada działania polega na wykorzystaniu zjawiska zmiany indukcyjności wzajemnej M pod wpływem wielkości mierzonej. Innymi słowy, wykorzystuje się tu zależność siły elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniu wtórnym transformatora od stopnia sprzężenia z uzwojeniem pierwotnym zasilanym napięciem sinusoidalnym. Ze względów, o których była mowa wcześniej, czujniki tego rodzaju również wykonuje się w postaci różnicowej, gdzie występują 3 uzwojenia, jedno pierwotne i 2 uzwojenia wtórne połączone przeciwsobnie. Napięcia na uzwojeniach wtórnych mają przeciwne fazy, a ich amplitudy zależą od położenia rdzenia. Jeżeli jarzmo lub rdzeń jest umieszczone symetrycznie względem uzwojeń wtórnych, to napięcia na ich wyjściach mają takie same amplitudy, ale przeciwne fazy, w konsekwencji czego napięcie różnicowe jest równe 0. Naruszenie symetrii położenia rdzenia względem tego punktu zerowego spowoduje różny stopień sprzężenia magnetycznego uzwojeń wtórnych z uzwojeniem pierwotnych, różne wartości sił elektromotorycznych, a w konsekwencji napięcie wyjściowe nie będzie równe 0. Ponadto faza napięcia wyjściowego zależy od kierunku przemieszczenia rdzenia względem punktu zerowego i zmienia się o 180 stopni lub pi radianów względem punktu zerowego. Mamy tu więc bogatą informację pomiarową. Wartość napięcia zależy od stopnia przemieszczenia rdzenia, a faza napięcia informuje nas o kierunku tego przemieszczenia względem punktu zerowego. Stąd do pomiaru napięcia na wyjściu czujnika stosuje się tak zwane demodulatory fazoczułe, które w pewnym uproszczeniu są prostownikami z jednoczesną detekcją fazy prostowanego napięcia. Na wyjściu takiego prostownika otrzymujemy więc napięcie stałe o wartości bezwzględnej proporcjonalnej do przemieszczenia rdzenia, którego znak plus lub minus zależy od kierunku przemieszczenia względem punktu zerowego. Na rynku dostępne są gotowe układy scalone realizujące demodulację fazoczułą. Mam tutaj stanowisko do badania czujnika transformatorowego różnicowego. On znajduje się tutaj w tym miejscu. Tutaj jest rdzeń wsuwany do jego wnętrza, do którego jest przymocowany taki wózek, tak żeby studenci po prostu w kontrolowalnych warunkach mogli sobie ten czujnik badać. Do tego czujnika jest dedykowana aparatura pomiarowa, gdzie wyświetlany jest wynik z rozdzielczością do 1/10 mm. Nie jest to może dużo, akurat taki model tutaj jest zastosowany. I popatrzcie, jeżeli ja ustawię ten wózek, ten rdzeń mniej więcej po środku czujnika, no to rzeczywiście wskazanie jest równe 0. A więc tak jak zgodnie z teorią. Jeżeli będę go przesuwał plus a minus, no to mamy też wskazanie plus minus. To, co jest fajne, to to, że tutaj producent na moją prośbę wyprowadził jakby sygnały pomiarowe z kilku charakterystycznych punktów toru pomiarowego. Ten schemat widzicie teraz na ekranie, a więc mogę sobie podglądać sygnał zasilający czujnik, sygnał bezpośrednio na wyjściu czujnika, sygnał po demodulacji fazoczułej i po filtracji. A więc za chwilę na oscyloskopie podglądniemy sobie, jak te sygnały w przypadku tego czujnika i toru pomiarowego wyglądają. Pierwszy sygnał, który obserwujemy, to jest sygnał zasilający ten czujnik. Jego częstotliwość wynosi 5 kHz, wartość peak to peak jakieś chyba 8 V, tak mi się wydaje.
No i oczywiście ten sygnał się nie zmienia niezależnie od tego, w którym położeniu jest rdzeń. Drugi sygnał, który możemy sobie tutaj zobaczyć, to jest sygnał bezpośrednio na wyjściu czujnika. I popatrzcie, on w tej chwili jest równy 0, dlatego że rdzeń jest ustawiony dokładnie symetrycznie między uzwojeniami transformatora. Jeżeli ja teraz zacznę przesuwać ten wózek w jedną stronę, to popatrzcie, rośnie amplituda tego sygnału i w tym kierunku ten sygnał jest we fazie z napięciem zasilającym, ale jeżeli zacznę przesuwać w drugą stronę względem zera, to napięcie ma już fazę, można powiedzieć, odwrotną. A więc tutaj jesteśmy w zakresie minus, tu jesteśmy w zakresie plus. A więc to, co mówiłem, omawiając teorię, obserwujemy sobie tutaj w praktyce. Zmiana fazy mówi nam o kierunku ruchu względem zera, zmiana amplitudy mówi nam o położeniu rdzenia, o przemieszczeniu go względem punktu zerowego. No to dobrze, to teraz kolejny sygnał po demodulacji fazoczułej. Znowu ustawiłem rdzeń w położeniu zerowym. No i zobaczmy, jeżeli przesunę się w lewo, popatrzcie, tak wygląda sygnał po demodulacji. No, jego wartość średnia jest mniejsza akurat od zera, tak? Jest wyprostowanym po prostu tym sygnałem na wyjściu czujnika, ale o wartości średniej mniejszej od zera. Natomiast jeżeli przesunę się w prawo od zera, to popatrzcie, też jest wyprostowany, ale jakby w drugą stronę, o wartości średniej większej od zera. A więc mamy kolejny krok na etapie przetwarzania tego sygnału tutaj z czujnika. No, skoro mamy już sygnał wyprostowany, a dążę do tego, aby mieć sygnał stały, proporcjonalny do położenia rdzenia, no to muszę jeszcze ten sygnał wyprostowany przefiltrować i to obserwujemy sobie tutaj na 4. kanale oscyloskopu. Ta linia pozioma to jest napięcie na wyjściu filtra dolnoprzepustowego. No i popatrzcie, wartość tego napięcia względem zera, tutaj mamy znacznik zera, zmienia się, tak, w zależności od kierunku i od przemieszczenia. A więc znak tu już jednoznacznie mówi mi o kierunku, a wartość o położeniu. No i znowu, podobnie jak było to w przypadku tego przykładu z cewką, wystarczy zmierzyć to napięcie stałe, znaleźć relację między położeniem rdzenia a wartością tego napięcia, no i mamy gotowy przepis na pomiar. Czyli przetwornik analogowo-cyfrowy, jakiś mikrokontroler i wyświetlam sobie wynik wyrażony w milimetrach z dużą rozdzielczością. Wszystko, jak widzicie, zgadza się ładnie z teorią. Jest to klasyczny przykład i czujnika różnicowego, i toru przetwarzania sygnału z tego czujnika. Ten film oczywiście nie wyczerpuje jakby tematu czujników indukcyjnych, bo są również inne. Chociażby w ogóle nie wspominałem o zastosowaniu tych czujników do pomiaru prędkości kątowych, na wzór, nazwijmy to, encoderów. Myślę, że taki film również powstanie. Nie mówiłem również o detektorach zbliżeniowych, o pętlach indukcyjnych. Ten temat wymaga rozwinięcia w innym filmie. Natomiast mam nadzieję, że macie już podstawy tego, jak działają tego typu czujniki. Tyle na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.